Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie. Kolejny dzień, kolejny gameplay. No i tutaj wita nas oczywiście logo EA Sports. Zaraz zobaczymy sobie, kto to zagra. Myślę, że dobrze już wiecie, o co chodzi. Zostawimy sobie, co? Dobra, zaraz sobie ją przetestujemy. Zobaczymy sobie, jak chodzi Need for Speed Underground 2 na Retroid Pocketie 5. Gramy sobie w natywnej rozdzielczości razy 3. No i wita nas intro. Także wrzućcie łapki w górę, żeby tych gameplay było coraz więcej. No i co? No i zaczynamy. Słuchajcie, nie będziemy oglądali intro, bo nie ma to większego sensu. Zdecydowanie wolimy tą planszę. No i co? Zaraz się okaże, jak to wszystko chodzi. Ja już wiem. Słuchajcie, wiem, jak to chodzi. Weźmiemy sobie Quick Race. Weźmiemy sobie kółeczko. Co tutaj mamy do wyboru? No dobra, weźmy sobie ten pierwszy. Ok, no jak mamy furki? Tu mieliśmy, co mieliśmy? Peugeotika 206. No, troszkę nam zwolniło. Fordzika Focusa. Toyotkę. I Nissana. Proponuję wziąć Nissana. Zaraz zobaczymy, jak to będzie chodzić w samej grze, bo menu to akurat nas specjalnie nie interesuje, że ta muzyka nam zwalnia. Natomiast bardziej interesuje nas to, jak będzie chodzić to faktycznie podczas samej rozgrywki. Jak płynny będzie gameplay. A to zaraz się okaże. No, na razie dobrze. No i co, jedziemy. Patrzcie, co tu się dzieje. Jakie wariaty. No, powiem wam, że dobrze to wygląda. I dobrze to działa. Teraz mieliśmy chwilowy skok FPS-ów. Ale powiem wam, że da się w to grać. Wygląda bardzo ładnie, co zresztą widzicie. Bo jest to polepszona rozdzielczość. Nie taka, jak była natywnie oczywiście na PS2, bo jest to wersja. Jest to gra z PlayStation 2. O, i się tutaj zagmatwałem. No i nas kurde wyprzedzili. Ja muszę sobie też tutaj patrzeć trochę bokiem, więc standardowo wiecie. What the fuck. Standardowo wiecie, no nie jest to idealna pozycja dla mnie do grania. Ale głównie chodzi nam o to, żebyśmy sobie zobaczyli, jak płynna jest rozgrywka. A ta płynna jest. Więc możemy śmiało polecić. Oczywiście jeszcze sobie chwilkę tutaj pogramy. Zobaczymy sobie, jak to będzie działać. Czy uda nam się może kogoś dogonić. Oj. Nie wiem, który mamy ręczny. No ale co, gra oczywiście, której nie trzeba nikomu przedstawiać. To jest bodajże rok 2003, więc myślę, że dużej części z Was jeszcze nie było na świecie. Jak my już w to graliśmy na PC-tach. Tutaj jakieś kurde nieporozumienie na drodze, no ale dobra, jedziemy dalej. Dodatkowo zaczął padać nam deszcz, co też jest dosyć dobrym sprawdzianem dla konsol wszelkiego rodzaju. Takich małych. Myślałem, że przejedziemy. Nie te czasy. Czy po prostu w momencie, kiedy trochę więcej dzieje się na ekranie, czy nie widzimy spadków. Ale jest ok.
jest w porządku, słuchajcie, no mamy loga znanych firm. No duża, fajna gra, którą ograć w takiej wersji kieszonkowej jest naprawdę sztosik. Tym bardziej jak działa to tak jak widzicie. Jeżeli komuś by przeszkadzały te chwilowe spadki FPS-ów, to zawsze można zmniejszyć sobie tą rozdzielczość w emulatorze na chociażby 2,5, 2, co i tak będzie dobrym rozwiązaniem i dobrze będzie to wyglądać na takim małym ekraniku. Przypominam, 5,5 cala AMOLEDowy ekran. Wiadomo, inaczej wygląda to na telewizorze, inaczej wygląda to na takim małym tutaj ekraniku. A tutaj wygląda to naprawdę sztosik. Tutaj wygląda to naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Jest ostro. Nawet nie ma jakichś tam poszarpanych krawędzi. Naprawdę bardzo, bardzo spoko. Więc jeżeli macie Retroida 5, przypuszczam, że tak samo będzie to działać na tej 4, to możecie śmiało sobie tutaj testować. Ja tam chwilami za nie mówię. Pozwólcie, wybaczcie, bo staram się skupić tutaj na tej drodze i też dopiero wprawiam się w sterowaniu tutaj, ale naprawdę no jest grywalnie, jest bardzo bardzo przyjemnie. Need for Speedzik jeszcze z czasów, kiedy te Need for Speedy naprawdę były bardzo, bardzo spoko. Teraz przyznam, że ja osobiście nie jestem specjalnie fanem tych nowych Need for Speedów, bo tutaj mamy no, grę kultową i myślę, że jakby zrobili remake właśnie takiej gry, a nie takich jak robią, takich, które nie wymagają remake'ów, to myślę, że byśmy mieli naprawdę grę sztos. Ale oni, wiecie, wolą zrobić remake gry sprzed 5 lat. Więc spróbujmy sobie to przejechać. No, system kolizji jako takich, zniszczeń, no to tutaj nie istnieje w tej grze. Kolizje są, te samochody się przewracają, ale się nie niszczą. No ale nie możemy mieć wszystkiego. Nie wymagajmy tutaj weźmy sobie back. Nie wymagajmy tutaj wszystkiego. No co back? Next. Aha, okej, dobra, replay. Quit to my menu, okej. No ale chociażby ta plansza nam cieszy oko. Two players, online. Online to raczej nie bardzo. Customize. Profile manager, options. I oczywiście kariera. No karierę zaczynać sobie nie będziemy, no bo chodzi nam tutaj o to, żeby sobie obczaić jak to po prostu działa. A że działa bardzo fajnie. Zobaczmy sobie drift. No myślę, że Nissan, chociaż skrzynia biegów ręczna, no to tak, przepraszam, automatyczna to tak średnio. Natomiast chodzi nam o to, żeby po prostu sobie zobaczyć. No tutaj trochę kanciasto w tym momencie było, no ale tak jak wspominałem, nie można mieć wszystkiego. To ten tor jest jakiś śliski? Jakoś tak zacząłem. O, patrzcie, kurczę. Nice. Idzie nam całkiem. Tutaj chyba się nie będziemy ścigać, tak stricte ścigać, tylko bardziej chodzi nam o to, żeby
żeby robić długie slajdy. Nawet kurde widać reflektory auta. Good drift, dobra. Trochę mnie tutaj głaszczą. No właśnie nie chciałem, żeby... Chociaż może i wyszło mi to na dobre, że mnie tutaj trzasnął. Aj, Harry. No, ale you finished third. Spróbujmy jeszcze raz, bo naprawdę bardzo spoko. Bardzo fajnie. Myślę, że kurde będę grał w tą grę, bo jak na chwilę obecną super. Fajnie, płynnie. To, że chwilami gdzieś tam w menu nam ale się rozpychają. To, że w menu nam gdzieś tam muzyczka przycicha. To nie jest jakiś tam problem. Łapiemy, powoli łapiemy. Pamiętam, kurde, no to są czasy mojego, można powiedzieć, że no może nie dzieciństwa, tak, ale się grało, no. Za mało lata. A i schrzaniłem, no. Niedobrze. No, jestem winner, kurde. No, nice. Dobra, weźmy sobie back. Dobra, idziemy do głównego menu. Co my tutaj jeszcze mamy? Patrzcie, co się dzieje. Jakie cuda można tutaj robić, kurde. To była pierwsza taka gra, gdzie mieliśmy taki duży wybór, nie? Gdzie mogliśmy się po prostu bawić tym tuningiem. Fakt, że był to taki tuning, wiecie, w dzisiejszych czasach uznawany byłby bardziej za jakiś tuning. No ale kurde, zobaczcie jakież to siwo. Ale mogliśmy się tutaj bawić, co? Czekaj, który to był ten? Nice. Progi. Te są fajne. Spoilery są zablokowane i tutaj reszta jest zablokowana póki co. No ale zobaczcie, możemy sobie wszystko tutaj obczaić. Spoko. Dobra, wróćmy sobie. Zobaczymy sobie jeszcze może jakiś może wyścig jeszcze sobie zobaczymy. No tutaj widać spadki, bo nawet widać na tym liczniku FPS-ów. Także jeżeli byśmy chcieli mieć tutaj również w pełni jakby wiecie, płynność w menu, no to no musimy się troszeczkę tutaj przeprosić z rozdzielczością. Lancer. Dobra, bierzemy Lancera. Lancerem jeszcze nie jechaliśmy. No, zobaczymy. Coś się długo ładuje. No, ale spoko. Tutaj mamy jakieś takie chwilowe, dziwne akcje. No, krzyżyk nie działa.
Krzyżyk nie działa, więc musimy jeździć gałką, ale jest to przyjemne. No tutaj ja widzę sporą różnicę. Co on tutaj nie chce zawracać? Jezu, ja powiem wam, w ogóle nie widzę tego toru. No nie, to ten tryb mi się średnio podoba. Tu musielibyśmy chyba, nie wiem, na ręcznym? Nie. Nie wiem, którym był tutaj ręczny. Chyba to był ręczny. Tak wygląda, że jest to ręczny, chociaż nie. To jest zwykły hamulec. Trójkąt? Nie, trójkąt to jest zmiana kamery. Zobaczcie, możemy sobie zmieniać jeszcze dodatkowo kamerkę. Możemy tak sobie bliżej tutaj troszeczkę. No ale taka kamerka chyba będzie trochę lepsza. No coś kiepsko zwrotny jestem. Lacner. Moi drodzy, trochę kiepsko zwrotny jest. Albo ja tak kiepsko skręcam, ale to raczej nie jest moja wina, bo wcześniej było ok. Dobra, ten tryb mi się średnio podoba. Możemy sobie oczywiście wychodzić. Nie ma z tym jakiegoś problemu, że musimy kończyć. No co, no i kariera, no ale to kariery robić nie będziemy. Zobaczmy sobie jeszcze draga. Pontiac GTO. Dobra, weźmiemy sobie Pontiaca GTO. No ten drag tutaj, no to chyba powinien być na manualnej skrzyni, co? W teorii oczywiście. W praktyce to wiecie, to tylko gra. A, tutaj nie ma. A, okej. Okej, dobra, poczekajcie. Kurde, to jakoś muszę tak dziwnie dziwnie muszę. Restart. Dobra. Dziwnie muszę jakoś, kurde, zmienić bieg. A czym dziwne? Muszę oderwać od gazu. No nie mam takich rąk jak małpa. O, widzicie? Teraz. Ej, no. Kurde, wciskałem no, wciskałem. No, kwestia rozkminienia, co? Kwestia rozkminienia. Dobra. No, zmieniłem. Ej, nie rozumiem tego, powiem wam. Nie rozumiem tego. No, jeszcze raz weźmy sobie restart, bo aż jestem ciekawy. No, wciskam trójkąt. Mam wrażenie, że wciskam go w dobrym momencie. A, dobra, czyli tylko i wyłącznie w momencie, kiedy jest zielony, musimy wcisnąć. Dobra, zobaczymy jeszcze raz. No ja nie mam takiego refleksu, tym bardziej, że tak jak wspominałem, patrzę tutaj bokiem. No nie wiem, dobra. Słuchajcie, tego nie będziemy tutaj kontynuować, bo to nie ma większego sensu.
Wejdźmy sobie do głównego menu. No i dobra, to by było na tyle, jeśli chodzi o ten gameplay. Jeżeli Wam się podobało, wrzućcie łapki w górę. Zapraszam również do subskrypcji kanału, jeżeli macie taką ochotę. Będzie jeszcze trochę takich filmików, także będzie co oglądać. Jak widać, gra chodzi bardzo fajnie. Da się w nią oczywiście grać. Retroid Pocket 5, Need for Speed Underground 2. Polecam zdecydowanie. I ja Wam dziękuję. Do zobaczenia w kolejnych gameplayach. Trzymajcie się i do zobaczenia na następnych filmach. Cześć!